Witamy wszystkich, cześć chłopaki. Cześć panowie, cześć chłopaki, witajcie. Cieszę się, że się spotykamy po raz kolejny w takich dosyć burzliwych czasach i chciałbym wszystkim naszym słuchaczom przypomnieć, że ten akurat nasze spotkanie jest transmitowane na wielu kanałach, bo i u Zygiego, bo i u mnie, nie wiem jak tam Sławku u ciebie, ale też, więc oczywiście będzie nasza rozmowa dostępna. A myślę, że będzie dosyć ciekawa, dlatego że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bo właśnie niedawno było to zamach nieudany zresztą na Trumpa, prawda? Widocznie niektórym tam zależało. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli ten temat właśnie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to na samym początku. Na drugą kwestię to byśmy podyskutowali sobie troszeczkę na temat tego, co by było, gdyby kwestia była resetu, załóżmy, jak ten świat by wyglądał po tym resecie, prawda? To jest dosyć ciekawa sprawa, jak w ogóle bym powiedział, wyglądałby po tym globalnym resecie, no i co wyniknie z naszej rozmowy, to zobaczymy. Mi się wydaje, Zygi, że ty masz akurat najwięcej informacji na temat tego, co w chwili obecnej dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Jakbyś tak rzucił światło nam wszystkim? Rzucam światło, zatem tak, no słuchajcie, dzieje się dużo i powiem wam, że namnożyło się już tak dużo teorii na temat wydarzenia z soboty, czyli tego nieudanego zamachu, że nawet nie wiadomo, czy można to nazwać nieudanym zamachem, bo nawet jest już taka teoria, słuchajcie, to jest odjechane w ogóle, że to był udany zamach. Jest jedna z teorii, że on nie żyje, ten który miał zginąć i to są w tej chwili już tylko awatary. Więc słuchajcie, odwaliło w przestrzeni totalnie. Mamy wszystkie prawie możliwe teorie spiskowe. O tym, że to była ustawka, że o tym, że się sam postrzelił i przy okazji zastrzelił tam kogoś z widowni, o tym, że to był przypadek, że to był chłopiec niepełnosprawny fizycznie i umysłowo, o tym, że tak właściwie to przygotowały to służby. Więc słuchajcie, którą teorię wybieramy? Nie mam pojęcia. Mogę tylko powiedzieć tak, że kiedy dokładnie się przyglądałem całej sprawie, a byłem wtedy akurat na żywo, oglądając to wydarzenie w Filadelfii, w Pensylwanii, przepraszam, to no, widziałem to prawie na żywo, tak, znaczy będąc tu w Teksasie. I kiedy potem odtwarzałem sobie to na spokojnie, ja tego nie nagrywałem, tylko już odtwarzałem z różnego rodzaju miejsc, z Twittera, z YouTube'a, z jakichś Facebooków, to były nagrania ludzi, bo musimy wiedzieć, że tam było setki, tysiące ludzi z telefonami w ręku. Prawie każdy trzymał kamerę i nagrywał. Więc słuchajcie, dowodów jest mnóstwo, co niemiara. No i wyskakują kolejne króliki z tej całej opowieści, bo tam się dowiadujemy na przykład o tym, że budynek, który był jakby najbardziej wrażliwy, nie był obstawiony. Ale za 2 godziny dowiadujemy się, że nie, był obstawiony, tyle że policja siedziała w środku tego budynku, a zamachowiec na dachu. Po czym się dowiadujemy, że jest sprostowanie za godzinę, że nie, ta policja była w osobnym, odrębnym budynku obok, ale jakiś policjant próbował zdjąć tego faceta za nogi, natomiast tamten w niego wycelował, tamten się wystraszył, w związku z czym zszedł z tego dachu, czy tam nawet zeskoczył z tego dachu, no i zamachowiec oddał strzały. Jest, słuchajcie, tyle niejasności, że jakby warto poczekać i zobaczyć, czy... Ja nie liczę na żadną komisję tutaj, żeby była jasność. Ja liczę na to, że wypłyną kolejne filmy i będzie z tego można ułożyć naszą bajkę. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to implikuje bardzo dużo sytuacji na świecie, w tym również w Polsce. Dzisiaj przeczytałem artykuł z Gazety Wyborczej, który dostałem na... Nie wiem, dlaczego mi zaczęli wysyłać od tygodnia. Słuchajcie, nigdy mi nie wysyłali. No i to jest artykuł, który mówi o przerażającej wizji, o faszyzmie, który dzięki temu dotrze również do Europy, no i jakby całkowicie zmieni obraz w Europie, w tym i w Polsce.
To chyba tyle co do wydarzeń, bo teraz możemy snuć przypuszczenia i komentarze. Tak się wydarzyło, nie? Natomiast wydarzyło się coś jeszcze. Ja przed chwilą pokazałem Sławkowi i Arturowi pewien dokument, który powstał 9 lipca, był wczoraj opublikowany i to jest, ale może pokażę ten dokument. Słuchajcie, dajcie mi tylko chwilę. Już to mam, już wam pokazuję. Ja za chwileczkę to przetłumaczę na polski translatorem, ale w oryginale to wygląda tak. To jest strona Białego Domu. To się nazywa ładnie Memorandum of Delegation on Delegation of Function, ale tak naprawdę, słuchajcie, to jest po prostu cesja, zrzeczenie się władzy na rzecz, tutaj to jest ładnie nazwane, obroną narodową, już tłumaczę. No i na rok fiskalny 2024, przypomnę, że ten rok fiskalny nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. On się kończy w listopadzie. Przypadkowo, przepraszam za cudzysłów, przypadkowo to jest data również wyborów, przewidzianych wyborów w Stanach Zjednoczonych. Czego dotyczy to memorandum? Otóż zrzeczenia się, przeczytam może krótki akapit. Niniejszym, ja prezydent, niniejszym deleguję sekretarzowi obrony w porozumieniu z sekretarzem energii funkcje i uprawnienia powierzone prezydentowi na mocy artykułu ustawy o autoryzacji wydatków na obronę narodową na rok fiskalny. Niniejszym deleguję sekretarzowi obrony po konsultacji z sekretarzami stanu i energii funkcje i uprawnienia powierzone prezydentowi na mocy artykułów i tutaj wymienione. I tu jest kolejne delegacje, które są jakby poddelegacjami do tych poprzednich delegacji. Delegacja na końcu. Delegacja zawarta w niniejszym memorandum ma zastosowanie do wszelkich postanowień przyszłego prawa publicznego, które są takie same lub zasadniczo takie same jak postanowienia, do których odniesiono się w niniejszym memorandum. No, więc tak praktycznie, czekajcie, ja tylko sobie przełączę, bo to się nie miało pokazać, tak? Praktycznie oznacza to, że w tej chwili powierzono najważniejsze funkcje państwowe i wojsku. Taką mamy sytuację. No, jak myślisz, spokojnie... dlaczego tak to nastąpiło? Jak myślisz, jeżeli miałbyś nawet spekulować? Bo to jest to pytanie, które moim zdaniem jest chyba najważniejsze. Ja mogę też się wypowiedzieć. Przepraszam cię, Arturze, ale mnie nurtuje to pytanie. To znaczy, słuchajcie, to jest tylko moja opinia i mój punkt widzenia, natomiast popatrzcie na daty. 9 lipca, dzisiaj mamy 18 lipca, pamiętajcie, że 14 lipca miało miejsce wydarzenie, tak? Krótki czas, ale jednak tamto memorandum powstało nieco wcześniej. Więc przypuszczam, że to ma jakiś związek ze sobą. Ja myślę, że nastąpiło zrzeczenie się na rzecz wojska tych wszystkich bardzo ważnych uprawnień, bo to są uprawnienia również związane z tym, co się będzie działo w Europie i w Polsce, tak? Ze względu na stan fizyczny i psychiczny obecnego prezydenta. Myślę, że to nie prezydent zrzekł się tych uprawnień, ale zostało to na nim wymuszone. Tak to wygląda, co jest bardzo prawdopodobne przy jego obecnym stanie zdrowia. I tu jakby nie kpię sobie z tego, bo to jest starszy człowiek, do którego jako człowieka mam ogromnie dużo współczucia, bo nie chciałbym się znaleźć w takim stanie zdrowotnym, ale jednak mimo wszystko musimy wiedzieć o tym, że to jest też człowiek, który trzyma skrzynkę, czarną skrzynkę z czerwonym guzikiem, a jest odpowiedzialny nie tylko za stan tego państwa, w którym mieszkam, ale i świata. Więc moja opinia, został do tego zmuszony. Czy to łączyć z tym wydarzeniem w sobotę? Nie wiem, może spróbujmy pomyśleć o tym. Jeżeli to mogę. No dobrze, Arturze, proszę cię bardzo. Nie, Sławku, proszę cię bardzo. Co, jeżeli mogę, to ja bym zdecydowanie powiązywał to, chociaż być może jest to przypadek, ja uważam, że nie ma przypadków.
Jeśli chodzi o to zrzeczenie się, to muszę powiedzieć szczerze, że ty mi, Zygi, teraz powiedziałeś to o tym, dlatego że ja rzeczywiście nie przeglądałem strony Białego Domu tak, żeby... Ja też się dowiedziałem kilka godzin temu, wiesz? No właśnie i powiem szczerze, to jest niespodzianka, także to akurat ja uważam, że może być związane, tak jak ty mówisz, ze zdrowiem prezydenta i to jest akurat logiczna implikacja tego, co on ostatnio mówił, żeby nie powiedzieć wygadywał, dlatego że myliły mu się podstawowe rzeczy i to ewidentnie było widać, że on po prostu już nie domaga za bardzo. Także to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o to, że wojsko przejmuje to jest dla mnie niespodzianką, że wojsko przejmuje ze względu na to, że przecież każdy prezydent ma wiceprezydenta, tak? I to ten wiceprezydent powinien tak naprawdę przejąć obowiązki, tak? No właśnie w takim celu jest. To jest wiceprezydent. Właśnie o to chodzi. Jeżeli on scedował to na wojsko, no to tutaj może być grubsza sprawa. I tutaj mówię, ja spekuluję, dlatego że ja nie mam na to dowodów, ale mi to wszystko wygląda w oparciu jeszcze o to, co ty powiedziałeś, Zygi, o tych wszystkich teoriach spiskowych, które teraz mają miejsce i krążą po Twitterach, po Xach, po Facebookach. Mi to wygląda na celowe psyops, czyli tą operację psychologiczną na społeczeństwie oczywiście, po to, żeby siać dezinformację, a później z nią walczyć. I to jest ten wątek i to jest ta metoda działania, która towarzyszy nam praktycznie od zawsze. Stworzyć problem, a później go rozwiązać. I moim zdaniem do czegoś takiego teraz dochodzi. I ja proszę was, nie zrozumcie mnie źle. Ja nie mówię, że wydarzenie, zamach na Trumpa nie miało miejsca, bo miało miejsce. I to jest oczywiste. Ja nie mówię, że tamten człowiek, który celował w niego, robił to dla zabawy. Nie mówię tego w żadnym wypadku i nie mówię też, że to było wszystko ukartowane. Nie. Ja tylko mówię, że być może te służby specjalne teraz wykorzystują właśnie tą okazję, która się nadarzyła do tego, żeby jeszcze pogłębić tą cenzurę, no i ograniczanie kont tym ludziom, którzy mają jakieś tam alternatywne spojrzenie na pewne rzeczy. To taka jest moja opinia. Artur? Ja dorzucę jeszcze takie swoje 3 grosze. Powiem wam coś takiego. Pierwsza taka podstawowa rzecz, która mi się skojarzyła z tym zamachem na Trumpa, to jest może śmieszne, co w tej chwili powiem, to skojarzyło mi się z zamachem w Dallas z JFK-em, prawda? Dlaczego jest to śmieszne? Bo oni są kompletnie z 2 innych obozów. Jeden był republikaninem, drugi był demokratą. Natomiast pomimo tego faktu istnieje wiele rzeczy, które można by powiązać. Wiele jest podobieństw i wiele może być sprzeczności. To jest pierwsza rzecz. Do tego za chwileczkę przejdę. Do podobieństw i do sprzeczności to za chwileczkę przejdę. Natomiast ciekawsza rzecz, którą się zastanawiałem po tym, jak ty, Zygi, przekazałeś tę informację o tym przekazaniu władzy przez Bidena odnośnie wojska. Jeśli chodzi o prawo amerykańskie, z tego co się orientuję, z tego co na szybciora wyszukałem sobie, to prawo amerykańskie przewiduje tylko jeden sposób przekazania władzy ogólnie. Prawo amerykańskie przewiduje sposób przekazania władzy, że ustępuje prezydent i on przekazuje władzę następnemu prezydentowi. I to jest jedyny. Jeśli cię wejdę słowo, zauważ, że tu nie ma przekazania władzy, tylko jest zrzeczenie się pewnych prerogatyw. No właśnie, dlatego chcę teraz dalej. To jest, wiesz, miks, żeby ominąć prawo. Tak, dlatego chcę teraz dalej, bo powiedzieć od strony prawnej. Prawo amerykańskie mówi tylko o przekazaniu władzy na przykład, tylko w formie, że jeden prezydent ustępuje, no i przekazuje ją władzę następnemu prezydentowi. Natomiast szczerze mówiąc, przejmowanie władzy przez wojsko, to taki, jeśli byśmy zrobili taki scenariusz, w którym wojsko przejmuje władzę, to według prawa amerykańskiego jest nielegalny i w ogóle sprzeczny z demokratycznymi zasadami, tak? Bo to tworzy taką jakby juntę wojskową, prawda? Więc w ogóle historia Stanów Zjednoczonych pokazuje, że w ogóle
sytuacje jak junta wojskowa w Stanach Zjednoczonych, czy coś z tego typu jest nie do pomyślenia w jakimś takim stabilnym, demokratycznie systemie, no bo to Stany Zjednoczone... No umówmy się, że nie mamy stabilnego systemu. Ja rozumiem, ale no my nie mamy, ale chodzi o to, że Stany Zjednoczone próbują grać, że one po prostu są tym stabilnym. To one teoretycznie to one są wzorcem demokracji. One są wzorcem takim, tak? Więc jest to nie do pomyślenia w tym właśnie tym stabilnym, demokratycznym systemie, chociaż oczywiście kiedyś tam swego czasu w historii zdarzały się takie przypadki, takich prób obalenia rządu, prawda? Natomiast wracając jeszcze do JFK-a i do Trumpa, to co mi się pierwsze nasunęło po prostu na myśl, tak bym to powiedział, bo w ogóle zamach na JFK-a, który był w 1963 roku, to był w okresie zimnej wojny praktycznie, to był zamach, który powstał na skutek takiego rosnącego napięcia międzynarodowego i tych wewnętrznych sporów politycznych w Stanach Zjednoczonych. Tak naprawdę JFK był bardzo wyrazistą postacią. Trump też jest bardzo wyrazistą postacią. JFK był takim symbolem nadziei na zmiany w Ameryce w tych latach 60. przede wszystkim, no i tak naprawdę ci ekstremiści polityczni zrobili sobie z niego cel, tak? Ale pamiętajmy o tym, że Trump również jest bardzo wyrazistą postacią, tak? Tutaj jest troszeczkę inny kontekst polityczny, bym powiedział, bo tutaj kontekst polityczny dotyczyłby podziałów takich wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych i takiego, bym powiedział, takiej silnej polaryzacji społeczeństwa amerykańskiego. To jest takie moje spostrzeżenie, że to jest kontekst tego zamachu na Trumpa, więc te różnice w tym klimacie, bym powiedział, polityczno-społeczno, jakimś takim ekonomicznym, no mogły w jakimś tam stopniu wpływać na te zagrożenia, tak? Tak, wiecie co, ty masz rację, Artur, że jeśli ale jest chodzi jeszcze druga rzecz, która jest istotna, jeszcze wam powiem. I do jednego, i do drugiego strzelał snajper, tak? Bo i do JFK. Ale to jest oczywiste, Artur, ale to jest oczywiste, że snajper, bo nikt by się nie zbliżył na taką odległość, żeby żeby załatwić sprawę jakimś tam białą bronią czy czymkolwiek, nie? Nawet z pistoletu, z bliska, tak. No to było, tak, dokładnie, także to jest nieosiągalne, także to dla mnie... Ale Artur powiedział jedną ważną rzecz, bo powiedział o tym, że teoria przejęcia czy zmiany rządów jest w Stanach określona. Tak, zgadza się. Natomiast, Arturze, no, praktyka była inna, bo czymże innym jest zamach na Kennedy'ego, jak nie zaowalowaną zmianą rządów. Próba zamachu, czy też zamach prawdziwy na Reagana był tym samym. Nie chciano dopuścić do zmian, które wprowadzi ten jego rząd, więc to są zmiany wymuszone i to też była taka próba przed jeszcze rzeczywistym objęciem prezydentury przez Trumpa, jeśli oczywiście do tego dojdzie, bo tu też możemy podyskutować na temat przyszłości, czy to jest w ogóle realne. Ale podobną sprawą jest również to memorandum o zrzeczeniu się niektórych prerogatyw. Słuchajcie, to jest tak jak z abdykacją papieży, nie? Ty możesz coś na ten temat powiedzieć. To było niewyobrażalne, żeby papież musiał do śmierci, no trudno, no zdecydowałeś się, Józek, no to musisz być, nie? Ale jednak się to wydarzyło. W związku z czym przypuszczam, że to jest taka próba abdykacji, ale znowu... Ale daj mi skończyć. To jest próba abdykacji na miękko, czyli żeby nie przerazić wyborców ze strony demokratycznej, że on już odchodzi i nie mamy nikogo innego, ale jednak oddaje władzę, przepraszam za słowo, oddaje władzę. Zrzeka się niektórych uprawnień na rzecz wojska. To jest coś takiego w moim pojęciu. No, jeśli mówisz już o abdykacjach papieży, no to tak jak kiedyś rozmawialiśmy u Ciebie na kanale, kwestia, że kiedyś tam w XIV wieku bodajże Celestyn V czy VI abdykował i po nim nie abdykował długo nikt, tak? Dopiero Benedykt XVI. Żeby było śmieszniej, okazało się, że abdykacja Benedykta XVI również była wymuszona, tak? I bardzo mocno napierała w tym tak zwana grupa z St. Gallen. A na ten temat to troszeczkę mógłbym powiedzieć, bo studiowałem właśnie w St. Gallen i osobiście znałem biskupa ówczesnego, on się nazywał Iwo Führer, akurat ciekawe nazwisko, Iwo Führer. No on nie ukrywał z tym, że on był członkiem loży masońskiej, tak?
Tak, i tak samo jak St. Gallen było jedną wielką siedzibą 3 lóż masońskich, no nie? Więc grupa, tak to w cudzysłowie było nazywane, grupa z St. Gallen bardzo przyczyniła się do tego, że Benedykt XVI po prostu abdykował, tak? Więc tutaj to była też rzecz niewyobrażalna w historii Kościoła, że przez tyle wieków, przez tyle lat po prostu nie miało miejsca coś takiego, tak, zdarzenie, a tutaj nagle Benedykt bierze, pancerny papież, pancerny kardynał, jak to mówią, no dogmatyk zresztą, on bierze i rezygnuje, prawda? No dobrze, ale odbiegamy chyba troszkę. To może powróćmy jeszcze do tego, wiesz co mnie nurtuje tutaj w tym, jeżeli prawo mówi o tym, czyli możemy przypuszczać, że prezydent Biden robi to celowo z premedytacją. Wiem, powiedzieliście, że mogło to być wymuszone. Kto mógł wymusić na nim to? Dlatego, że wiecie co, ja nie widzę czegoś takiego, to znaczy nie, no ja widzę, bo w Polsce to widzę, że premierzy, czy premier polski tam łamie prawo, prawda, i nic poza to nie ja grozi. Czuję, że też to było na nim wymuszone, tak a propos. Być może tak, być może było to na nim wymuszone, być może nie, ale w każdym razie i widzimy, że to samo się dzieje w Ameryce. I to już to mnie zastanawia. Tak, no bo popatrzcie, jeśli łamiesz prawo w taki sposób, że wiesz, że złamanie tego prawa grozi ci Trybunałem Stanu, tak, to co musisz mieć w sercu i w głowie, żeby to jednak zrobić? Albo jak bardzo musisz być wystraszony, żeby coś takiego zrobić, żeby z premedytacją złamać prawo, prawda? Złamać prawo, tak. No. Mnie to zastanawia. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Przepraszam, Zygi, zaraz przekażę ci głos. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale mnie to zastanawia po prostu. Bardzo mnie to zastanawia. Ja jeszcze nie zapoznałem się z tym. Słuchajcie, nie wiem, jak my gładko przejdziemy do głównego tematu, który dzisiaj mieliśmy, a mamy fajny temat. No bardzo dobrze. To może spróbujmy jakoś to spuentować i przejdźmy, nie, do tego tematu. Znaczy... Jeśli mi pozwolicie, nie, ja bym chciał powiedzieć, że my naprawdę musimy zmienić perspektywę widzenia świata z takiego bardzo podwórkowego, czyli co Chiny zrobią Rosji, albo kto tutaj za tym stoi w Ameryce, na taką perspektywę globalną. Kto stoi za całością tego, że właśnie to się wydarza po kolei. Bo zobaczcie, to wszystko jest powiązane. Wojna w Izraelu czy w Palestynie łączy się z wojną na Ukrainie. Jednocześnie ginie prezydent Iranu, tak? Mamy zamach udany na Fico, który sprzeciwiał się pewnym działaniom, głównie wojennym. Mamy zamach na Trumpa, który prawdopodobnie skończy wojnę na Ukrainie, jeśli do tego dojdzie. Mamy nieudaną próbę zamachu na Orbana. Nie wiem, czy wiecie o tym, że 24 czerwca... I przykręcenie całego kurka gazu, tak, dla całych Węgier. I oni mają teraz energię na 60 dni, tak? A więc popatrzcie na to globalnie, że istnieją jakieś siły globalne i wcale nie narodowe ani państwowe, które próbują wywołać pewien kierunek zmian. I jeśli prawdą jest to, co mówi też Jurek z Teksasu, ja słucham go z uwagą, Jurek mówi o tym, że nie istnieją dwie siły. On je nazywa ciemnymi, ale że obydwie siły mają różne intencje co do jakby dalszego widzenia świata. Jak ten świat ma wyglądać. No właśnie, i ja chciałbym tutaj przejść gładko do tego głównego wątku, o którym mieliśmy dzisiaj mówić, bo przez kilka ostatnich spotkań zastanawialiśmy się, do czego to wszystko prowadzi, jak można tego uniknąć, prawda? Natomiast załóżmy hipotetycznie coś takiego, że to wszystko prowadzi do tego globalnego resetu całego, prawda? I szczerze mówiąc, jakby wyglądał ten świat po tym globalnym resecie, bo w mojej ocenie w ogóle świat po takim globalnym resecie jest pojęciem takim spekulatywnym i można by powiedzieć, że on zależy od kontekstu, w którym byśmy go używali, tak? Bo może istnieć ekonomiczny globalny reset, może istnieć ekologiczny, może istnieć społeczny, technologiczny, geopolityczny na przykład. Takich kilka koncepcji jest, prawda? I co więcej, może być reset prowadzony przez negatywne siły albo pozytywne siły. Oczywiście. Też do tego dobrze, pospekulujmy.
pospekulujmy sobie po kolei. Co myślicie na przykład na temat, Sławku, bym Ciebie zapytał, kwestia, bo weźmy, zobaczmy, ekologiczny globalny reset, tak? Czyli musi być jakaś zielona energia, tak? Te całe Fit for 55, ta cała ochrona środowiska, czy też, jak to się ładnie nazywa w Unii Europejskiej, zrównoważony rozwój, tak? Dobrze. Słuchajcie, a może taka myśl, może jest nieważna, ale może gdybyśmy jednak najpierw rozważyli, czy jest możliwe istnienie naszej cywilizacji i ewolucyjne zmiany, czy jest potrzebny reset? Czy jedno i drugie się nie da, prawda? Czy jest możliwa ewolucja? Wiesz co, Zygi, ja myślę, że my chyba odpowiedzieliśmy na to pytanie już w poprzednim odcinku, dlatego że my to przypomnijmy. Za kulisami. Myślę, to było w naszej tak. Aha, rozumiem. No dobrze, to przypomnijmy. Rozmawialiśmy na ten temat, że rzeczywiście każdy z nas, przynajmniej ja i Zygi, nie wiem jak ty, Arturze, ale skłaniamy się w kierunku tym, że bez takiej globalnej, totalnej zmiany no jest niemożliwe rozpoczęcie nowej karty w historii naszej cywilizacji. Ja obawiam się, że jest to nieuniknione, ale nie zrozumcie mnie źle, to niekoniecznie oznacza, że 90% populacji musi zginąć. Wcale o tym nie mówię. Ja tylko mówię, że musi zdarzyć się coś bardzo poważnego i to metaforycznie nazywając trzęsienie ziemi, takie, które wstrząśnie nami aż do szpiku kości, aż do samej duszy, tak żebyśmy my naprawdę wzięli sobie do serca to, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku zmierzamy, tak? Także jeżeli ja miałbym odpowiedzieć na to pytanie, no to ja uważam, że bez takiego potężnego, globalnego uderzenia, ja to nazywam uderzeniem, ale to możemy interpretować sobie na różne sposoby. Ja uważam, że niemożliwe bez takiego wielkiego resetu, nazwijmy to po imieniu, niemożliwe jest rozpoczęcie nowej cywilizacji. Ja może oddam teraz wam głos i później przejdziemy płynnie do kolejnego wątku. Kto chce się wypowiedzieć? Ja powiem, w mojej ocenie społeczeństwo doszło już do ściany, co pokazuje wiele takich przypadków pokazuje. Doszło do ściany absurdalnego myślenia na przykład, to jest moje zdanie, gdzie widzieliśmy, jak były kwestie, dyplomatycznie chcę to ująć, zarazą, gdzie Hiszpania, Portugalia korzystała, załóżmy, z tych dobrodziejstw rzekomych. Pomimo tego, że korzystała z tych dobrodziejstw, doszło do ściany, a to nic nie dawało, tak? Nazwijmy to. Dalej pamiętam kwestię stanu umysłu przed wyborami w Polsce przykładowo, kiedy okazywało się, że dwie partie, które są największe w Polsce, kompletnie nie przedstawiały żadnych programów. To były totalnie, kompletnie absurdalne wybory. To nie chodzi mi w tej chwili o mieszanie się w politykę, tylko o wypranie mózgów, kompletne wypranie mózgów, tak? Bazowanie na tych najniższych instynktach, że nie przedstawimy nic kreatywnego, nic konstruktywnego, tylko musimy kłócić się, musimy się skłócić. Jeżeli nie my, to oni, jeżeli nie my, to oni. A ludzie i tak za nami pójdą, prawda? A ludzie i tak za nami pójdą, bo ludzie lubią w takim dymie siedzieć, nie? Lubią się kłócić, lubią jak coś się dzieje, nie? Czyli dochodzenie do tych absurdalnych, najbardziej zwierzęcych instynktów, ja bym to tak powiedział, nie? To jest moje zdanie, więc w mojej ocenie społeczeństwo pod względem nawet wartości, czy to wartości moralnych, czy innych wartości, doszło naprawdę już do ściany. I musi nastąpić coś takiego. Czyli twoim zdaniem też ewolucja nie jest niemożliwa? Nie, w mojej ocenie my jesteśmy w takim samej, w tej chwili ja ci powiem tak brutalnie, jesteśmy w takim punkcie, gdzie ja bym się zapytał, czy ktoś jest w stanie się nawrócić. Ktoś, kto nie wierzył przez szereg lat, tak? Jest. Ale albo musi się coś w jego życiu zdarzyć, musi być jakiś strzał, nie wiem, matka mu umrze, ojciec mu umrze i on zrobi pobudka, nie? Terapia wstrząsowa, prawda? Musi być albo terapia wstrząsowa, bo nie ma raczej możliwości, żeby ktoś, kto idzie permanentnie swoim torem, w jakimś stopniu powiedział, nie, dobra, już zmądrzałem, nie?
Nie, dokładnie. Tak to nie funkcjonuje. No ja też myślę, że kurczę, my się zgadzamy chyba po raz rzadko kiedy, ale tutaj się zgadzamy w 100%. Proszę bardzo. Że... No to naprawdę koniec świata, no to nadchodzi coś wielkiego. Ewolucja nie tylko z tego powodu, słuchajcie, my wyglądamy w tej chwili jak społeczeństwo, które ślepo lezie i nagle znajduje się nad przepaścią, nie? I jakby nie rozumie, że każdy kolejny krok przybliża ich do tragedii. Każdy kolejny krok. Bo przecież mamy popsute tak wiele rzeczy w naszych życiach. Zobaczcie, jak na przykład pojęcie edukacji straciło w ogóle na wadze, nie? Również pojęcie płci. Dzisiaj to się wszystko rozjechało. Pojęcie rodziny, wartości etyczne. Wartości etyczne są odwrócone do góry nogami. Prądz dalej do przodu z tymi odwróconymi wszystkimi definicjami i wartościami tak naprawdę idziemy do tragedii, bo my nawet nie potrafimy zauważyć to, że nasz wyrzucony papierek to są inaczej zwały śmieci, które leżą w lesie i nikt za nie nie bierze odpowiedzialności. My tego nie rozumiemy. Nie? Więc ja myślę, że musi przyjść taki wstrząs. Pytanie, co to będzie? Nie wiem. Ale że będzie, czuję, że na 100%. Przechodzimy dalej. To może teraz zastanówmy się, pospekulujmy, czysto hipotetycznie, przepraszam, tak jak powiedziałeś, Arturze, załóżmy, że do takiego resetu dochodzi. My z Arturem wymieniliśmy kilka zdań jeszcze przed tym zanim ja się odnalazłem. Tak, zanim ty się, Zygi, odnalazłeś. I nie wiem, czy wiecie, ale teraz coraz więcej mówi się o czymś takim i w Anglii też, o tym dochodzie gwarantowanym. Ten dochód gwarantowany miałby być tak zwaną rekompensatą za to, że sztuczna inteligencja będzie sukcesywnie, ale bardzo ale bardzo skutecznie będzie przejmowała pewne prace, te, które teraz wykonują ludzie, tak? I teraz ja nie wierzę w to, że taki dochód gwarantowany nie będzie wiązał się z jakimiś haczykami. I teraz, jeżeli będzie się to wiązało z haczykami takimi, na które my nie będziemy w stanie albo nie będziemy chcieli się zgodzić, będziemy musieli w jakiś sposób alternatywny rozpocząć życie. I teraz tak, czy będziemy skazani na to, żebyśmy żyli w samotności? No otóż człowiek jest zwierzęciem stadnym i nie da się tego ukryć i na pewno będziemy się łączyli w grupy. Jeżeli będziemy się łączyli w grupy, to w takich grupach musi panować jakaś tam atmosfera, zawsze musi być jakaś hierarchia i zawsze muszą być ustalone jakieś tam zasady. Nawet jeżeli są one niepisane na początku, później należałoby je w jakiś sposób skrystalizować. I teraz przechodzę tutaj do sedna. Zastanówmy się, jeżeli załóżmy, że musimy rozpocząć nowe społeczeństwo po wielkim resecie lub po wielkim wstrząsie, w jaki sposób miałoby to wyglądać? Czy na jakich wartościach miałyby być oparte te społeczeństwa? Czy możliwe jest, mi tutaj takie przychodzą trzy te wartości, to o czym rozmawialiśmy: populizm, elitaryzm, egalitaryzm. Wszystkie trzy mają swoje wady i zalety. Wszystkie trzy oferują pewne rzeczy, które mogą, z których korzystać mogą ludzie. Jednakże no, są one odmienne, jeśli chodzi o ten końcowy rezultat. Czy moglibyśmy porozmawiać na ten temat? Pospekulujmy. Pamiętajcie, my spekulujemy tutaj. To pozwólcie, że ja przybliżę po prostu Oczywiście po kolei kwestię zdefiniowania, żeby nasi słuchacze wiedzieli, o czym mówimy, o jakichś systemach. Czyli egalitaryzm byłby takim dążeniem do równości społecznej, do równości ekonomicznej, politycznej, gdzie wszyscy ludzie mają równe prawa, równe szanse. To jest jedna rzecz, tak? Tutaj muszę być sarkastyczny, tak jak to było za komuny, czy się stoi, czy się leży, tyle i tyle się należy, tak? Nie, trochę trywializujesz. Wiesz co, trochę nie, tak. Ale nadajesz już koloryt naszym odbiorcom. Tak, już przepraszam, tak,
Tak. Nadaję, dlatego że, ale wiecie co, ja wcale się nie sprzeciwiam temu. Przepraszam, Artur. Okay. Tylko wiesz, tylko różnica jest taka, że pierwsze wspólnoty, czyli pierwsze komuny były egalitarne i nie były socjalistyczne, tak, ani komunistyczne. Przede wszystkim to były wspólnoty chrześcijańskie. Tylko że tam była zasada jedna prosta: kto nie pracuje, niech też nie je. Prosta sprawa. O tym mówił święty Paweł. No, wszyscy wkładamy do wspólnego kotła i wszyscy dajemy tyle, ile potrzeba, tak? Ale ogólnie no, nie ma opierniczania się po prostu, no nie? Tylko każdy daje z siebie tyle, ile może. No, ale może dajmy szansę, Sławek, niech Artur zdefiniuje te pojęcia, oczywiście, a potem będziemy dyskutować, nie? Ja się teraz nie odzywam. Jasne. Dobrze. Jeśli chodzi o populizm, no to bym powiedział, że to jest polityka, która stawia na pierwszy plan takie interesy zwykłych ludzi, które często są w jakiejś takiej opozycji dla elit. To przede wszystkim tak bym to ujął, bo tak na tym polega populizm. Dobra, nie kontynuuj. Teraz ja się złapałem. No i tak, jeśli chodzi o elitaryzm, no to w elitaryzmie jest takie przekonanie, że społeczeństwo powinno być rządzone przez jakąś elitę, tak? Czyli najlepszy i najbardziej jakieś wykwalifikowaną jednostkę, tak? Że ta elita będzie brała i dawała. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, Sławku, na samym początku, każdy z tych systemów ma swoje plusy i swoje minusy, ale trudno to nazwać plusami i minusami, ale wady i zalety, tak bym to ujął, nie? No jeżeli się odniesiemy przykładowo do egalitaryzmu na samym początku, dajmy na to ja przynajmniej dostrzegam coś takiego, że korzyści w egalitaryzmie to są takie przede wszystkim istnieje ta redukcja tej nierówności społecznej, nierówności ekonomicznej, wspiera się w jakimś tam stopniu tą współpracę w społeczeństwie, no i promuje się tak naprawdę, bym powiedział, sprawiedliwość społeczną czy równość, tak bym to ujął i to są jakieś korzyści, tak? Natomiast jeśli chodzi o wady, to nie wiem, jak wy postrzegacie egalitaryzm, no to wadą egalitaryzmu byłoby w mojej ocenie coś takiego, że on wymaga silnych instytucji, silnych jakichś mechanizmów kontrolnych, które będą to wszystko kontrolowały, żeby jakoś zapobiegać nadużyciom. Wadą może być też to, że istnieje jakieś obniżenie motywacji do innowacji i do konkurencji, tak? No bo po co konkurować ze sobą, jak wszyscy dostaną tyle samo, tak? Na zdrowy rozum. Kto teraz mówi? Mogę ja, mogę jeśli... Słuchajcie, Dla mnie jeszcze mają jedną wspólną cechę te trzy definicje, że one są przeszłością, historią. I mniemam, że my jesteśmy w takim punkcie naszej cywilizacji, że będziemy tworzyć nowe wartości, które nie będą w swej mierze ani całkowicie egalitarne, ani całkowicie elitarne, ani całkowicie populistyczne. To się tworzy na naszych oczach, więc ja nie zdefiniuję, ani nie powiem, jak się będzie nazywała taka społeczność oparta o takie wartości. Myślę jednak na mój mały rozum, że słuchajcie, to prawdopodobnie będą cechy wielu z nich, z tych trzech definicji. Czyli jakby to, co ty powiedziałeś, Artur, przed chwileczką, te cechy, które społeczeństwo będzie chciało widzieć, przyjmie, a te, których nie będzie chciało, odrzuci. Ja myślę, że jeśli mi wolno puścić wodze fantazji i podać jakiś przykład, nie? Oczywiście, spekulujemy. To spekulujemy, to dobra, to jadę. Wyobraźmy sobie, że podstawowe wartości, jakie powinniśmy stworzyć, taką bazę, powinny być niepodważalne i niezaprzeczalne. Tak? I trzeba by je zdefiniować, te wartości. Co jest takimi wartościami? Jak już zdefiniujemy te wartości, załóżmy, że ich będzie tam 7, tak? Takich wartości, że nikt tego nie będzie kwestionował. To wtedy w oparciu o te wartości możemy rozbudowywać definicję społecznych zachowań czy społecznego budowania tego świata, nie? Czyli ile ma być tego, tego i tego. Jakie miałyby to być wartości? Ja podam tylko dla przykładu, że życie jest najważniejsze.
Prosta wartość. Nie wiem, czy może być ktoś, kto w takim społeczeństwie nie zgodzi się z tym, a prawdopodobnie jeśli tacy się pojawią, no to wiemy, oni nie mogą w tym społeczeństwie żyć. Życie jest największą wartością, tak? Do tego można dodać, że życie jest unikalne, życie jest miłością, tak? Można do tego dodać. Więc, że życie jest unikalne i że życie jest najwyższą wartością, to jest taka jakby pierwsza baza. I jeśli teraz będziemy potrafili sobie stworzyć tą bazę z innych definicji, które są niepodważalne, no to na tym trzeba budować te zręby tego nowego społeczeństwa. Puszczam teraz wodze fantazji. Wyobrażam sobie, że nastąpił taki reset. I nie wiem z jakich powodów. Czy to może być finansowy reset, tak? No koniec, skończyły się finanse, nie mamy dostępu do niczego, czyli padło wszystko. Albo reset energetyczny, tak? No, ale to jest, efekt jest taki sam, nie? To może być reset taki niezależny od nas, że no, mamy apogeum słoneczne w ciągu tych 11 lat, dzisiaj mamy maksimum, ale co kilkaset lat zdarza się maksimum, no i przyjdzie takie maksimum i usmaży całą naszą technologię. Obojętnie, który to reset by nie był, znajdziemy się w sytuacji, no, z jednej strony nie do pozazdroszczenia, bo znikną nasze wszystkie zabawki. Z drugiej strony myśmy o te zabawki oparli nasze życie, w związku z czym musimy wytworzyć nowe sposoby socjalizacji, łączenia się ludzi, no bo sami nie przeżyjemy. Musimy być grupą. To, co ty, Sławek, powiedziałeś. My będziemy się grupowali, takimi jesteśmy istotami. Nie mamy wyjścia, dokładnie. I wyobrażam to sobie jako powstawanie, być może, że to trzeba zrobić już, ale powstawanie małych grup, nie wiem jak to nazwać, czy grup plemiennych, może złe słowo, nie, bo to się wiąże z historią, ale małych grup społeczeństw, które będą potrafiły zaspokoić wszystkie swoje najważniejsze potrzeby. Bo w takiej grupie będzie rolnik, będzie rzemieślnik, nie wiem, tam elektryk, bo jeśli zachowaliśmy te możliwości, to będzie potrzebny. Wszystkie możliwości, żeby zaspokoić potrzeby grupy. Myślę, że to będą grupy wielkości rzędu 15 000, może trochę mniej, może trochę więcej. I jakby następnym krokiem będzie to, że te grupy będą się potrafiły dzielić swoimi nadwyżkami. Mamy za dużo zboża, ale nie mamy węgla, czy tam nie mamy drzewa do tego, żeby budować domy, tak? Więc prawdopodobnie te grupy będą się między sobą wymieniały. I snując te wodze fantazji, nie myślę, że to będą prymitywne społeczeństwa. Nie, zupełnie tak nie myślę. To będą bardzo nowoczesne społeczeństwa, bardzo dobrze wykształcone społeczeństwa, które będą miały swoje szkoły, swoją edukację, będą też miały unikalne jakby potrzeby, no bo będą żyły, jeśli ktoś żyje w zakolu rzeki, no to słuchajcie, no nie da się ukryć, że będą miłowali tam tą stronę, ten kraj, nie? Inni będą żyli w górach i pewnie będą mieli inny punkt widzenia na życie, bo będzie się inaczej żyło. Tym niemniej widzę to jako rozproszone społeczeństwa, które potrafią ze sobą współpracować i zniknie konkurencja. Bo my już nie musimy wtedy konkurować pomiędzy tym, kto ile czego wyprodukuje i kto zrobi to taniej i kto zrobi, i jeszcze tam do tego zrobi jakiś przekręt na tej taniości, tylko wymienić się nadwyżkami, a cała reszta jest w naszym zasięgu. Puściłem wodze fantazji, więc mogę kontynuować dalej, ale nie chcę zabierać czasu. To znaczy, powiem wam tak. Teraz, no? Powiem wam tak, jeżeli mówimy o kwestiach, na czym miałoby się to opierać, to ja już kiedyś, Zygi, tobie powiedziałem, że w mojej ocenie to musiałoby się opierać na prawie naturalnym, tak? Przede wszystkim na prawie naturalnym, czyli trzeba by całą ideologię wyrzucić ogólnie, natomiast prawo naturalne, ponieważ prawo naturalne jest niezmienne, a przede wszystkim podstawą prawa naturalnego jest rozum, chłopski rozum, tak? Nie ma ideologii, nie ma niczego, czyli po prostu wtedy się szanuje, że ktoś myśli po prostu, bo to wypływa, bo to można tylko za pomocą głowy udowodnić coś takiego. Poza tym prawo naturalne z natury rzeczy jest prawem obiektywnym. Tak. A nie subiektywnym, tak?
Czyli mamy kwestię, co jest tym prawem naturalnym. Tak jak tu słusznie zaznaczyłeś, że prawem naturalnym jest prawo do życia, tak? Tak. Prawem naturalnym jest prawo do suwerenności. Do wolności. Do wolności, do życia, do własności, prawo do sprawiedliwości przykładowo, tak samo, tak? Że ktoś ma prawo oczekiwać tej sprawiedliwości, a nie prawo tak do różnorodności. Mogę być innym niż ty. Prawo do różnorodności, prawda? Ono się wywodzi z prawa do wolności. Tak, ale ja nie chcę tutaj się włączać, tylko Artur niech dokończy, ja później też się wypowiem. Czyli wiesz, też chodzi o to prawo do sprawiedliwości, o co mi chodzi, dlatego że w tej chwili idziesz do sądu po wyrok, a nie po sprawiedliwość, tak? Co tak naprawdę ogólnie odpycha cię od sądownictwa. Ogólnie ja w sądownictwie pracowałem przez 9 lat, wiem jak wygląda, wiem, że zapadały wyroki, chociaż jeszcze akt nie przeczytano i takie sytuacje się zdarzały i znam takie prokuratury osobiście, gdzie takie sprawy były. No nie, więc tutaj właśnie jest kwestia tego prawa naturalnego, gdzie bym powiedział, że istnieje jakiś taki naturalny porządek rzeczy, który ludzie mogą odkrywać tylko i wyłącznie przez rozum, tak? I to jest tak naprawdę w mojej ocenie, to jest prawo naturalne jest taką podstawą, że motywuje człowieka do tego, żeby on dążył do doskonałości. Bo wtedy widzisz doskonały rozum, że ten jest inteligentniejszy, ten jest mniej inteligentny, tak? Ale nikt nie wymyśla ideologii. Tylko po prostu na bazie rozumu się pewne rzeczy tłumaczy, nie? Pozwólcie mi się wypowiedzieć, a później później zaczniemy taką otwartą debatę. Okay? Tutaj powiedziałeś o tym prawie naturalnym. Ja się tutaj zgadzam całkowicie. Tutaj jedną rzecz jeszcze trzeba wymienić, bo to jest coś, co ja słyszałem już chyba ze 2 dekady temu. Prawo kosmiczne, prawo naturalne mówi o tym, że każdy gatunek, każdy jeden ma prawo do zasobów, które pozwalają do życia i do przeżycia i do dożycia danemu gatunkowi i które są potrzebne i niezbędne danemu gatunkowi, tak? Czyli my jako ludzie, nam będzie potrzebna na pewno woda, żywność, ziarna, wiadomo, będzie nam potrzebne schronienie, czyli żeby to schronienie zrobić, będziemy musieli mieć jakieś tam budulce, będziemy musieli mieć jakieś mnóstwo innych rzeczy, które będziemy musieli wyprodukować. To już w zależności od tego, na jakim standardzie, na jakim poziomie życia będziemy chcieli po prostu to życie toczyć, prowadzić. Jednakże dostęp do zasobów jest tutaj kluczem. Wiemy dobrze, co dzieje się teraz. Wiemy dobrze, że korporacje teraz zabierają ten dostęp do tych zasobów naturalnych, roszczą sobie pretensje i niestety cała populacja ludzka musi za to płacić. Tak? Czy jest to gaz, czy jest to prąd, czy jest to węgiel, czy jest to woda. No za powietrze jeszcze nie musimy płacić, przynajmniej tutaj, gdzie ja mieszkam, ale na przykład jeżeli jedziemy w jakiejś miejscowości turystyczne, no to już musimy płacić klimatyczne, tak? Możemy odczytać to, że to jest też w jakiś sposób opłata za powietrze, tak? Także ja bym tylko dodał o to jeszcze, jeśli chodzi o to prawo naturalne, czyli dostęp do zasobów naturalnych dla danego gatunku, prawda? Nie opodatkujemy lwa, że on poluje sobie na bawoły czy antylopy, dlatego że to jest jego prawo odwieczne, że on po prostu ma prawo do tego, ze względu na to, że jest lwem, tak samo i każdy inny gatunek, tak?